I dzień dobry już po raz 111. A dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią z zeszłego tygodnia, zmieniamy temat i zmieniamy epokę, o której rozmawiamy, bo rozmawiamy nie tylko o nowoczesnych silnikach, ale w ogóle o przyszłości. A rozmawiamy o olejach i o tym, jaką pełnią one rolę w nowoczesnym silniku samochodu. Ja się na tym nie znam, ale mam eksperta, Magda Szczepańska z Petronasa. Dziękuję Ci bardzo za przyjęcie zaproszenia do nas. No, to może tak. Kiedyś, to ja pamiętam, jak ja miałem dużego Fiata, to jak musiałem dolać tylko litr oleju na 1000 kilometrów, to byłem szczęśliwy. Dzisiaj silniki są zupełnie inne. Przede wszystkim są to silniki hybrydowe, a w napędzie hybrydowym silnik spalinowy włącza się, wyłącza się, nie trzyma temperatury. No i co ten biedny olej ma zrobić, żeby utrzymać smarowanie? Ten biedny olej, po pierwsze, nie jest biedny, bo czasy, kiedy smarowałeś swój silnik dużego Fiata, już dawno minęły. I te oleje, i ta technologia odeszła już daleko w niepamięć. To było ponad 20 lat temu i w związku z tym tych olejów już praktycznie nie zobaczysz na rynku. To, co mamy w tej chwili, można powiedzieć, że to jest rewolucja, nie tylko w silnikach, ale też w olejach, dlatego że przez te 20 lat się bardzo dużo zmieniło. Oczywiście silnik i jego główne zadanie cały czas pozostało takie same, smarowanie, ale nie tylko. No bo przecież nowoczesne silniki, hybrydy mają troszeczkę inną charakterystykę i dużo większe wyzwania do oleju. Ponieważ nie są smarowane w stosunku ciągłym, to ten olej musi, oprócz tego, że smaruje i oddaje ciepło, on musi też utrzymywać gospodarkę cieplną w silnika na takim poziomie, żeby ten silnik był cały czas chroniony, żeby olej musi chronić przed zużyciem i zabezpieczać wszystkie elementy w 100%. No właśnie i teraz tak, kiedyś olej to był olej, prawda? Jak się wlewało, on był dosyć gęsty. No w tej chwili, tutaj nawet mamy, to jest 0W20. 0W20, czyli on nawet jak tutaj sobie tą bańką pomacham, to on jest dosyć rzadki. No i jak on ma smarować? Jak on ma nie spływać z tych ścianek cylindrów? Muszę ci powiedzieć, że siedzę w biznesie olejowym już ponad 20 lat i też pamiętam te czasy, kiedy do silnika lało się olej 15W40 czy 0W40, tak? Potem... zero to już późno weszło. Później były oleje 5W30, słynne Volkswageny i też zastanawialiśmy się, co to będzie, jak to będzie, long life'y i tak dalej. Teraz tak naprawdę gama olejów, szczególnie olejów Petronas na rynku jest bardzo duża. Pokazałeś olej Synthium 7000 Hybrid i to jest olej, który jest naszym nowym dzieckiem, wchodzi na rynek w tej chwili i jest typowy do smarowania hybryd. On jest w lepkości 0,20 i spełnia wszystkie normy tak naprawdę, które producenci wymagają. Nie tylko ci europejscy, ale też na rynku amerykańskim i też z rynku, że tak powiem, Bliskiego Wschodu. Dobrze, powiedziałaś o tej gospodarce cieplnej, czyli no wiadomo, tak, silnik może być niedogrzany, ale może się też przegrzewać. I tak, no jaką rolę w tej chwili w tym pełni olej? Ja myślę, że konsekwentnie można powiedzieć, że olej ma dużo wyższe wymagania niż kilka lat temu. Stopień sprężania, temperatury, które są w silniku. Jak sam zauważyłeś, lepkość oleju 0W20 można powiedzieć, że jest dużo mniej lepkim olejem niż te, o których mówiliśmy, 15W40 czy 0W40. Wszystko zależy od tego, jaka jest baza, jest pakiet dodatków. W Petronasie kładziemy nacisk na to, żeby ten silnik był przede wszystkim zabezpieczony przed zużyciem, a jednocześnie dobrze chłodzony. Po to wprowadziliśmy na rynek technologię CoolTech Plus, która ma za zadanie odbierać ciepło z tego silnika i jeszcze lepiej panować nad temperaturą w tym silniku. Ten olej, który pokazałeś, właśnie ma takie dodatki, które zabezpieczają silnik z dwóch powodów. Przed zużyciem i jednocześnie przed temperaturą.
No dobrze, tylko że teraz tak, no to okej, olej odbiera ciepło z silnika, czyli sam się nagrzewa i co? I w tej chwili coraz więcej silników ma chłodnicę oleju dodatkową? Czy potem ten olej w obiegu jest tak skonstruowany, wymyślony, że on traci to ciepło i jak wraca do silnika, znowu go może chłodzić? Wiesz, chodzi o to, że ja bym chciał zrozumieć, jak to działa, prawda? Dlaczego to właśnie Słuchaj, tak się dzieje? Tutaj trzeba było wejść głębiej, aż w chemizm tego procesu. Przede wszystkim dużo też się zmieniło w bazach olejowych. Bazy to są głównie bazy syntetyczne i one mają większą możliwość odbioru ciepła. To zależy już od składników. Znowu odwołam się do olejów Petronas. My używamy olejów bazowych Etro Plus. Nie wiem, czy wiesz, ale to są jedne... W ogóle nawet nie wiem, co to jest. Nie wiem, co to znaczy i podejrzewam, że słuchacze i widzowie też. To wytłumacz to tylko tak, żebyśmy zrozumieli, o co chodzi. Okej? Generalnie chodzi o to dla użytkownika końcowego, żeby ten olej, który leją do silnika, zabezpieczał ten silnik przed ciepłem, przed wzrostem lepkości. Wiesz, co to jest lepkość, Bartku? No tak. No to jeszcze pamiętam z chemii, ze szkoły i rzeczywiście wiem, że to musi się w jakiś tam sposób przekładać, ta teoria na praktykę właśnie w oleju, w silniku. Natomiast cały czas zastanawia mnie jedno. Okej, dobra, te oleje stare, o których rozmawialiśmy, to były oleje mineralne. W tej chwili rzeczywiście są syntetyczne i to, co mnie zastanawia najbardziej, to jest to właśnie, jak ta zmniejszona lepkość może zapewnić dobre smarowanie, bo tak by się wydawało, nie wiem, że no wtedy tarcie jest jednak większe, jak coś jest takie bardziej płynne, prawda? Oczywiście, że nie. Ten współczynnik tarcia bardzo zależy od tego, co się włożyło do tego oleju. Dlatego wspomniałam o Etro Plus. Podstawowym składnikiem olejów smarowych są oleje bazowe i od nich też bardzo dużo zależy. Tak naprawdę w olejach też nastąpiła bardzo duża rewolucja od tego, co mieliśmy 30 lat temu, 40 lat temu. Tam tych baz się nie używa. Używa się dużo więcej dodatków. Te dodatki, które, tak jak Lewis Hamilton w Formule 1, on też używa olejów Centium, po to, żeby zabezpieczały silniki bolidu, po to, żeby odprowadzały ciepło, po to, żeby mógł dojechać do końca każdy kolejny wyścig. No dobrze, ale to poczekaj. No, to są silniki wyczynowe, tak? Kręcą się do kilkunastu tysięcy obrotów, tam osiągają znacznie wyższe temperatury i tak dalej. Ale mówimy o jakby tym, co interesuje tak zwanego przeciętnego użytkownika. Silnik, tak, z wtryskiem paliwa, prawda? Silnik przede wszystkim turbo i silnik, no, albo miękko-hybrydowy, albo full hybrid, czyli pełnohybrydowy, czyli silnik spalinowy rzeczywiście nie pracujący w cyklu ciągłym, wyłączający się pod światłami, wyłączający się w momencie, w którym w pełnej hybrydzie napęd przejmuje silnik elektryczny, no to w tym momencie, wiadomo, tak, olej spływa, no nie pokonamy tego. I potem nagle ten silnik znowu się włącza i co? I jak ten olej jest, nie wiem... On jest dystrybuowany, wiesz, faktycznie tutaj musimy wejść w chemizm tego oleju, tak? Musielibyśmy zobaczyć w dokładnych badaniach cząsteczki, z których on się składa. Jeszcze raz odwołam się do tego, że technologia olejów bardzo się zmienia. Bazy są głównie syntetyczne. Syntetyk to dla przeciętnego Kowalskiego to jest większa odporność na temperatury. Mówiłeś o temperaturze w silnika, o przegrzewaniu. Wiesz, mówiliśmy o Formule 1. Tam rzeczywiście są ekstremalne warunki, ale nazwijmy rzecz po imieniu. Samochód przeciętnego Kowalskiego, czy to w Warszawie, czy to w Krakowie, czy we Wrocławiu, poddawany jest takim samym dużym naprężeniom termalnym, może nie takim jak w Formule 1, ale start-stop, ciągła jazda w korkach, to ogromnie wymusza na oleju właściwości przeciwzużyciowe. Przeciwzużyciowy, to znaczy inaczej, poczekaj, bo tak, ten olej cały czas musi zapewnić gładką pracę, tak, tłoków poruszających się w cylindrach. Dokładnie tak, i nie tylko tłoków.
Po całej magistrali oczywiście, olejowej. no ale dobrze. I teraz z drugiej strony ten olej sam nie może się nadmiernie zużywać, tak? No tak. Czyli tak, oleje syntetyczne, z tego co ja pamiętam, jak zaczęły wchodzić pierwsze oleje syntetyczne, to rzeczywiście mówiło się o tym jako o rewolucji, a w tej chwili na przykład mówisz tak, technologia Cooltech Plus. Co w niej jest takiego, co rzeczywiście pozwala na to utrzymanie stałej, optymalnej temperatury czy zakresu temperatury? Słuchaj, technologia Cooltech Plus dla przeciętnego Kowalskiego oznacza silnik, który pracuje w optymalnych temperaturach. Wiesz, nie mogę, chciałabym, ale nie do końca mogę powiedzieć, co siedzi w tym Cooltech Plus, bo Patent. patent. Okej, dobra. Nie wiem, czy wiesz, Bartek, ale na przykład więcej można się dowiedzieć o silnikach, które są w Formule 1, niż o olejach, które są w Formule 1. Chronicie, dobra, chronicie swoje tajemnice handlowe. Dobra, silnik dzięki temu olejowi wytrzymuje większe przebiegi, bo już wiemy, tak, pracuje w optymalnej temperaturze i teraz jest jeszcze jedna kwestia. Dobrze nasmarowany silnik, używający takiego oleju, powinien spalać mniej paliwa. Oczywiście, że tak. To wynika z technologii. Wspomniałam wcześniej o olejach bazowych Hetroplus. To co to jest? Nie skończyliśmy Tak, krótko, właśnie tego krótko. tematu. No. Nie skończyliśmy tego tematu. To są oleje bazowe, które są pozyskiwane ze skroplonego gazu ziemnego i mają doskonałą czystość, a przez to mają A widzisz, nie wiedziałem w ogóle tego. Widzisz? No właśnie. Oleje to jest warte, muszę ci powiedzieć, Bartek, że o olejach Hetroplus przeczytasz nawet w Wikipedii. Diabeł tkwi w szczegółach tak naprawdę. Od podstawy tych olejów, od bazy, skończywszy na tym Cooltech Plus. Synthium, ten olej, który pokazywałeś. 7000 hybrid. Synthium z technologią Cooltech Plus. Przede wszystkim ma unikalnej jakości oleje bazowe, to jest Hetroplus. 2, ma opatentowany dodatek i dzięki temu wpływa na oszczędność paliwa. Na tym produkcie możesz uzyskać oszczędność paliwa do 3% versus najnowsza norma APSP. Paliwo też się zmieniło. Dobrze, no każde 3% rzeczywiście przy tych cenach to robi wyrażenie. Okej, dobrze. I teraz powiedzmy sobie tak. Dla mnie, ja mam jakiś tam samochód zwykły, właśnie spalinowy, załóżmy z miękką hybrydą, czyli nie muszę wyłączać systemu start-stop, ten silnik się wyłącza, włącza, zalewam go takim olejem i powiedzmy sobie przejeżdżam 100 000 rocznie. No te oleje są droższe od takich zwykłych. Nie ma co... Co znaczy od zwykłych? No od takich, które nie mają tych wszystkich tam dodatków, prawda? Zdziwiłbyś się, bo cenowo nie odbiegamy od naszej konkurencji. To jest tylko mit, że Formuła 1, wiesz. No z tego jesteście najbardziej znani, tak? No To prawda, ale nie tylko. Dzisiaj rozmawiamy o olejach silnikowych. Jak sam powiedziałeś, kto smaruje, ten jedzie. No właśnie, no dobra. Czyli powiedzmy sobie tak. Dla mnie w skali roku, nie wiem, w skali przebiegu 100 000 kilometrów jest wymierna korzyść z tego, żeby właśnie przejść na taki olej? Oczywiście. Te 3% myślę, że doskonale obrazuje sytuację i powinno cię do tego przekonać. Im większy przebieg, tak, tym ta korzyść większa, no bo to wiadomo, że to jest efekt skali. No dobrze, a teraz no na przykład użytkownicy flotowi. Załóżmy, nie wiem, mam firmę jakąś, nie wiem, kurierską, taksówkową i mam tych samochodów, nie wiem, dziesiątki, setki i teraz powiedzmy, że ten olej jest dedykowany do jakiegoś tam silnika, czy robicie też oleje dedykowane dla poszczególnych marek? Oczywiście, że tak. Biznes olejowy bez producentów OEM albo bez producentów oryginalnego sprzętu by w tej chwili nie istniał. Wiesz, wyprodukować silnik za $1000 i potem nie zadbać o smarowanie. Ciągle mówimy dziś o tym smarowaniu, ale to jest kluczowe. No bo olej od tego jest. Olej od tego jest, tak. Dobrze, a teraz jeszcze
powiedz mi jedną rzecz, bo czy wy macie jakąś, nie wiem, sieć swoją serwisową, gdzie właśnie wiadomo, że będzie zalane tym olejem i na przykład właśnie taka firma, która ma dosyć dużą flotę, może wtedy serwisować swoje samochody Tak, tam? bez problemu. Działamy przez sieć partnerską, sieć autoryzowanych dystrybutorów. Mamy program związany z niezależnymi warsztatami i warsztatami poszczególnych producentów i tam bez problemu można kupić te oleje dedykowane, tak jak rozmawiamy, do konkretnych marek. Zupełnie inny olej poleciłabym do Volvo, zupełnie inny do Volkswagena, zupełnie inny do Mercedesa, a zupełnie inny do Fiata, wiesz. Każdy z producentów chce mieć wpływ i to jest słuszne. Chce mieć wpływ Czyli na... wy współpracujecie z markami samochodowymi już na etapie projektowania na przykład, nie wiem, nowej jednostki silnikowej. To jest bardzo potrzebne, wręcz konieczne, bym powiedziała. Nie każdy olej ma taką samą jakość. Olej to jest mit. Obalajmy kolejne mity dzisiaj. Jakość oleju, dostosowanie jego parametrów do konkretnej hybrydy, o której mówiłeś, czy silnika z DPF-ami, EGR-ami, to wszystko, wiesz, ta motoryzacja jednak bardzo się zmienia. Jesteśmy świadkiem rewolucji w silnikach i w olejach. No dobrze, to tak, żeby mniej więcej... żebyśmy mogli powiedzieć słuchaczom, widzom, jak ważna jest rola oleju dobrze dobranego, o właśnie prawidłowej lepkości, o tych wszystkich tam parametrach, które tutaj są wymienione, w żywotności silnika. Na ile ona jest w stanie, jeżeli powiedzmy sobie chce eksploatować samochód przez 10 lat, na ile jest dobór właściwego oleju ważny w tym, żeby ten samochód przez te 10 lat był eksploatowany, no nie wiem, bezawaryjnie i oszczędnie. Powiedziałeś na początku, że nie do końca znasz się na oleju. Nie, no dlatego ciebie pytam o to. Wiesz, i muszę ci powiedzieć, że to jest kluczowy punkt, o którym wspomniałeś. Mianowicie to, żeby silnik był właściwie zaopiekowany, musimy dobrać właściwy olej. A do tego nawiązałam, bo bardzo często jednak spotykam się z tym, że ludzie nie dobierają oleju do odpowiedniego silnika. I to, żeby była właściwa jakość do właściwego silnika, jest ogromnie ważne. Czyli co, poczekaj, to jest coś, na czym na pewno się nie opłaca oszczędzać, tak? Bo na przykład tak, no 0W20, prawda? No, czy 0W30, tak jak ja używałem do swojego samochodu, ale już na przykład tam 5W30 był tańszy. Każdy silnik i każdy osprzęt samochodu potrzebuje czegoś innego. Wejście DPF-ów, czyli silniki Euro 5, były kluczowe. Wiesz, nawet gdybyś miał stare oleje i one byłyby właściwie przechowywane, po prostu nie wolno ich stosować w nowych silnikach, dlatego że możesz zrobić ogromny problem między innymi z DPF-ami, tak? Nie mówiąc już o innych parametrach. Dlatego to, co jest ważne i o czym my mówimy jako Petronas i ja szczególnie jako doradca techniczny, to jest to, żeby pamiętać o właściwym doborze. 2, wymieniać regularnie ten olej. 3, kontrolować jakość tego oleju. 4, tak dbać o swój samochód i o silnik, żeby faktycznie on mógł docelowo wytrzymać te 10 lat, o których mówiłeś. I to przy dobrych olejach jak najbardziej jest możliwe. I ostatnie pytanie jeszcze, ponieważ wielu użytkowników starszych samochodów, które są zalane, nie wiem, no jeszcze olejem mineralnym czy półsyntetycznym, boi się właśnie przejścia na olej syntetyczny. Czy w takich silnikach trochę starszych już z jakimś tam przebiegiem takie przejście na olej syntetyczny jest bezpieczne dla silnika? Już raczej nie. Jeżeli użytkownik stosował olej mineralny czy półsyntetyczny, powinien zostać. Natomiast ci użytkownicy, którzy używają od początku olejów syntetycznych w tych starych silnikach, jak najbardziej mogą stosować te oleje. Coraz nowsze? No nie. Nie. Nie.
Nie. Wiesz, właśnie to jest znowu to, o czym mówimy. Musi być właściwy dobór oleju. Tak jak mamy oleje Syntium, mamy narzędzie doboru do określonej marki, do określonego typu silnika. Hybryda potrzebuje zupełnie innego oleju. Emisja spalin, która została nam narzucona też ze względu na ekologię, też wymusza zmianę parametrów tego oleju, ale nie rekomendowałabym zamieniać w starym silniku starego typu olejów na nowe, bo może być... Do zupełnie czego innego były zupełnie, wiesz, przygotowane. To, o czym Okej. rozmawiamy, mamy ogromną rewolucję w silnikach i w olejach. Dobrze, i teraz powiedz mi tak, czy lepiej jednak jest podczas przeglądu w serwisie porozmawiać właśnie z doradcą o tym, ewentualnie na jaki olej zmienić, jaki dobrać, czy przy ewentualnie, no nie wiem, chęci zrobienia czegoś polecałabyś skorzystanie z tak zwanej ogólnodostępnej wiedzy internetowej, czy jednak lepiej powierzyć to specjalistom? To wszystko zależy, jaka jest wiedza wyjściowa danego użytkownika. No, dość przeciętna jednak, wiesz, właśnie. wszyscy się znają na samochodach, wszyscy się znają na medycynie, a potem jest zdziwienie, panie, wlałem taki drogi olej i się zatarł. Muszę ci powiedzieć, że ja jako przeciętny użytkownik też miałam mnóstwo zabawnych sytuacji w serwisie, gdzie mężczyznom wydawało się, że tylko ze względu na płeć wiedzą więcej o olejach ode mnie. A no dopóki się nie okazało, kim jesteś, tak? Właśnie tak. No właśnie. Dobrze, czyli w takim razie tak, dbamy o to, żeby olej był zawsze właściwie dobrany, dbamy o to, żeby był wymieniany zgodnie z zaleceniami producenta, prawda? A jeżeli mamy turbosprężarki, to nawet częściej, bo turbo, co sam zauważyłeś słusznie, stawia tym olejom dużo wyższe wymagania. No bo sama turbina też musi być smarowana, musi się chłodzić. Generalnie rzecz biorąc, nawet w tej chwili, jak otworzysz maskę nowoczesnego samochodu, no to ten cały silnik jest pod takim kapslem. Nawet nie we wszystkich jest ten bagnet do oleju taki, w którym można sprawdzić, ale jest na wyświetlaczu komputera zawsze pokazane wtedy, prawda? Ile jeszcze zostało do przeglądu, czyli co, nie wiem, załóżmy 10 000 kilometrów to jest nadal ta taka granica, gdzie już dobrze by było ten olej zmienić? Znowu trzeba się odwołać do doświadczeń producenta. Każdy producent ma swoje doświadczenia w tym temacie i wiesz, wiem, że użytkownicy tego nie lubią, tak? 10 000 albo rok, bo zupełnie inaczej będzie pracował olej w przypadku człowieka, który codziennie dojeżdża do pracy, powiedzmy sobie 10-20 kilometrów, u którego ten silnik się dogrzeje i wtedy oleje Syntium robią ogromną robotę, chroniąc po pierwsze przed zużyciem, po drugie chłodząc ten silnik, a zupełnie inaczej u kogoś, kto rzadziej używa samochodu. Raz na tydzień do kościoła. Na przykład. Albo w erze COVID, wiesz. No nawet na wakacje ludzie nie jeździli. I wtedy ten olej zbiera więcej wilgoci i to ma wpływ na jakość oleju. Z tego wynikają te zalecenia 10 000 albo rok, tak? Czyli rok, czyli inaczej. Olej może być najlepszej jakości, ale jednak mimo wszystko trzeba tych zaleceń po prostu przestrzegać i tyle. Najlepszej jakości oleje, systematyczna wymiana tego oleju daje dużo większą gwarancję odpowiedniej eksploatacji tego silnika, mniejszego zużycia, niż to, jakbyś zalał, powiedzmy sobie, Mercedesa w olejach i wymieniał go raz na 10 lat. No dobrze. Czyli tak, pilnujemy terminów, przede wszystkim wymiany, dobieramy olej bardzo starannie do zaleceń producenta. Oczywiście byłoby dobrze, żeby to był Petronas Syntium i my też z kolei rekomendujemy, żeby jednak mimo wszystko pytać o te oleje, bo jak słyszeliśmy są jedne z najlepszych. I ja dziękuję Ci bardzo, a za tydzień kolejna zmiana tematu i z zupełnie innego miejsca będziemy po raz kolejny w 112 odcinku. A dzisiaj dziękuję. Moim gościem była Magda Szczepańska z Petronasa. Do usłyszenia i do zobaczenia. Ja dziękuję za możliwość
porozmawiania o olejach, o edukacji. O edukacji, bardzo ważne słowo. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki.